Cześć, witajcie na kanale Intermodel. W tym odcinku z serii Kartonowy Arsenał przedstawię Wam dwa zeszyty tego wydawnictwa. Numer drugi z 2007 roku i numer 3 z 2007 roku. Zapraszam na odcinek. Kartonowy Arsenał numer 2, rok 2007. W tym egzemplarzu zamieszczono model Messerschmitta BF109E4. Skala oczywiście 1:33. Na pierwszej stronie mamy oczywiście zamieszczone dane samolotu, rys historyczny, a w tej wycinance zamieszczono model samolotu, na którym latał Walter Oessau. Trudno mi tu powiedzieć, jak tu się powinno wymówić to nazwisko. Z JG-51 w sierpniu 1940 roku jest to malowanie tego modelu. No i tu mamy również życiorys. Opis budowy modelu, jak zwykle zawarty w kilkunastu zdaniach. Opracowanie modelu Andrzej Haliński, Marcin Dworzecki. Przygotowanie graficzne Marcin Dworzecki. Głównie tu opieramy się rysunkami. I tak, jak widzimy, strona zawiera druk dwustronny. Z tej strony mamy druk, skleiły mi się kartki. O. Z tej strony mamy części. Te, które są do wycięcia, i niektóre części, które są z drugiej strony, powinny być zakolorowane. Części bardzo ładne, ładnie rozrysowane, opracowane. Wszystkie części zawarte na 4 arkuszach. Ta strona nas nie interesuje. Na tej stronie mamy rysunki i część wręk, użebrowania i oczywiście szablony do samodzielnego wykonania tutaj elementów potrzebnych przy sklejaniu tego modelu. Rysunki to są jakby skany zrzutów przy projektowaniu i z oznaczeniem części. Rysunków dużo, dość dobrze ilustrujące proces sklejania modelu. Proszę bardzo, praktycznie każda część, każdy element modelu jest tu wytłumaczony jak gdyby na danym rysunku. Użebrowanie skrzydła, proszę bardzo, z ilu elementów się składa, wzmocnienia koła. I przechodzimy do dalszej części. W dalszej części mamy arkusz z użebrowaniem i arkusz z częściami do wycięcia, uformowania i sklejenia. Arkusz i ostatni arkusz to jest zarazem ostatnia okładka i nadruk na tej stronie. I na tej stronie mamy właśnie elementy kabiny, śmigła, owiewka i zapas kolorystyczny do uzupełnienia. Zbliżę teraz troszeczkę na te elementy części, żeby Wam przybliżyć bardziej z bliska. Zaczniemy od części właśnie tu kadłuba i jak widać
bardzo ładnie, szczegółowo dane elementy, dane części, podziały blach, nity, wszelkie zabrudzenia. To wszystko jest widoczne. Przejdziemy do skrzydła. Skrzydło. Oczywiście model ma jako osobne elementy klapy, lotki do wklejenia. Tu mamy jeszcze części. Części kabiny, jak widać. I te wszelkiego rodzaju przybrudzenia, jakieś umazania, ubłocenia przy podziałach blach, przy różnych innych elementach, które mogły być. Przejdę do drugiej strony. Druga strona i tu mamy właśnie też elementy kadłuba, usterzenia, ster kierunku, ster wysokości i stery wysokości, statecznik poziomy. Skrzydło lewe i jego elementy. Jak widzicie, nity bardzo dobrze odwzorowane. Tak się przedstawia ta strona. Następna strona to elementy wyposażenia kabiny, czyli fotel, podłoga, ściana grodziowa. No i kilka wręg. Tu jeszcze mamy różne te małe elementy, to są jakby zakończenie klap lub lotek. No, tak tylko się domyślam, bo sugerują tu kształty tego. No właśnie, tu mamy wręgę skrzydła i właśnie też takie zakończenie. Luki podwozia, podwozie całe. No i tu uzupełnienie kolorów. Tak się przedstawiają te elementy na tej stronie. Może jeszcze kilka rysunków. Tu mamy rysunki, a raczej zrzuty ekranu podczas projektowania, z tym, że nie robione to jest na szaro i oznaczenie tych części, numeracja, tu na przykład goleń podwozia z osłoną. Tak się przedstawia ten numer drugi 2007 i przechodzimy do numeru trzeciego z roku 2007, kartonowy Arsenał. Jest to Supermarine Spitfire Mark 9C, skala 1:33. Opracowanie modelu Marcin Dworzecki, Marcin Grigiel i Michał Markiewicz. Przygotowanie graficzne Marcin Dworzecki. Jak w poprzednich wycinankach, dane modelu danego samolotu, tak się wyrażę, modelu to nie, ale oryginalnego samolotu, rys historyczny oraz życiorys. Tu jest Kazimierz Sporny, a egzemplarz, model zamieszczony w mniejszym zeszycie, przedstawia Spitfire'a F9C należącego do polskiego zespołu myśliwskiego pod dowództwem majora Stanisława Skalskiego. No i oczywiście
Tu mamy opis budowy modelu. I tak na tej stronie jest rysunek zestawieniowy części w 3 rzutach, skan w kolorze szarym, rysunki, strona z wręgami kadłuba, skrzydeł, wręgi kadłuba przez całą wysokość kartki A4, w zasadzie dźwigar główny, wzmocnienia, wręgi, skrzydeł i strona z już częściami. Proszę bardzo, tak się przedstawiają. Jedna strona, druga strona. Tu nie mamy druku dwustronnego, tu nie zamieszczono tych części. Tu jest taka zamieszczona jest jakby errata do poprzedniego numeru, czyli odnosząca się do numeru 2, 2007 rok, do BF109E4. Jest to ster kierunku. Nie wiem, dlaczego tu został umieszczony, ponieważ ja dość dokładnie prześledziłem ten egzemplarz w tamtej wycinance i w zasadzie niczym się nie różni. Nie wiem, co za błąd tam popełniono. No, ale może to wychodzi podczas klejenia coś takiego i tutaj zamieszczono w tym egzemplarzu numer 3 erratę do numer 2. Dalsze strony. Oczywiście będzie też zbliżenie, środek wycinanki i tu następne 2 strony, czyli 4 strony mamy z częściami do modelu na arkuszach sztywnych. I strona z częścią wręk jeszcze. Podejrzewam, że to są do uformowania wzmocnienia goleni, szablony. No i tak zwane, jeżeli to nazywam rysunkami, ale to są raczej takie rzuty perspektywiczne. Ktoś mi zarzucił, że perspektywiczny rysunek to nie tak, jak ja tutaj oznaczam, ale moim zdaniem jest to w ten sposób robiony, tak zwany rzut ekranu z programu, którym jest projektowany model. Dość dokładny tu rzut kabinki, oszklenia. No i ostatnia strona do uratowania, czyli do kolekcji, jeżeli nam to zostanie podczas sklejania. Może troszeczkę zbliżeń. I zaczynam od części numer 15B. Mamy oczywiście oznaczenie tutaj polska szachownica. Malowanie pustynne. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, może inną część, gdzie będzie bardziej światło padało, bo tu mi troszeczkę aparat przysłania światło. Ale też bardzo dobrze wykonane elementy. Wszystkie nity, podziały blach, ubrudzenia, to jest wszystko zaznaczone. Tu mamy części wnętrza kabiny Spitfire'a. Dolna część płatów i górna część płatów jest osobnym elementem. Tu jest górna część płata. I będziemy musieli tutaj dość dużo uwagi poświęcić przy łączeniu płata. Dobrze go uformować. I również model ma osobne lotki. Uciekła mi lotka z kadru. O, tu jest lotka. Klap niestety nie ma. Musimy jak gdyby klapy, gdybyśmy chcieli zrobić dość dokładnie klapę, musimy sobie sami tu odciąć, wychylić.
ta strona. Następne strony przedstawiam. Strona arkusz z częściami w ręk. Dźwigar główny, tak jak mówiłem, praktycznie przez całą wysokość A4 przebiega jako jeden element. Często tak bywa, że dźwigar musimy łączyć, no i tu jest ważne dopasowanie później kąta wzniosu, żeby dobrze skleić dźwigar. Natomiast tu, jeżeli jest w jednym elemencie, ten kąt mamy zachowany podczas wklejania go w kadłub. No i tak się przedstawiają tu elementy. Tu wzmocnienie, widzimy wzmocnienia skrzydła do wycięcia i wręgi skrzydeł, czyli żebra. No i teraz może kilka rysunków. Rysunek, a raczej rzut, skan wnętrza kabiny, wręga grodziowa, no i pozostałe elementy drobne, które wchodzą w skład wnętrza kabiny. Celownik, wolant, wnętrze prawej burty, to już prawa burta z fotelem i lewa burta na tej stronie. Tyle. Nie liczyłem rysunków, ile ich jest, ale jest na pewno około 30 albo więcej. Są naprawdę bardzo ładnie opracowane i na pewno nawet średnio początkujący modelarz poradzi sobie z czytaniem takiego rysunku i odczytywania części. Opis obejmuje w zasadzie tylko części. Rysunki nie są tu ponumerowane, dlatego troszeczkę trudniej tu będzie jakby znaleźć to, powiązać z tekstem. Jeżeli w tekście jest nieraz opis części i odwołanie się do którego rysunku się odnosi, jest to łatwiejsze. Natomiast tu jest to powiązane, wiąże się to na przykład, że ta część występuje na kilku rysunkach i dlatego, a z różnych perspektyw widoczna i dlatego może tam nie ma numeracji tych rysunków. Podobnie i w numerze numer 2 Messerschmitta też nie ma rysunków ponumerowanych. W tym filmie postanowiłem te dwa egzemplarze pokazać, ponieważ są to jakby po sobie kolejne numery z tego samego roku, modele, raczej samoloty podobnych osiągów, podobnych rozmiarów, historycznie no troszeczkę odbiegające tam od siebie, ale natomiast są to myśliwce z II wojny światowej i myślę, że tu nie sprawią modelarzom kłopotów przy sklejaniu. Opracowanie jest staranne, także jak wspominałem, jeżeli ktoś sklejał te modele, proszę o jakieś opinie, zamieszczenie je pod filmem. Może będzie pomocne dla kogoś, kto będzie chciał sklejać te modele bądź nabyć je. Strona działa, można je nabyć. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na kolejne odcinki serii Kartonowy Arsenał. Mam jeszcze kilkanaście egzemplarzy do przedstawienia Wam i troszeczkę pokazania, co jest wewnątrz. A tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na inne moje filmy. Do następnego zobaczenia, usłyszenia. Cześć!